Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj przygotowany jak żółw ninja, już z własnym kajakiem, za co dziękujemy naszym patronom. Udamy się tym oto właśnie sprzętem na tą wyspę po drugiej stronie Skola Tower. A najpierw chodźmy na prom. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was w epicką morską podróż do samotnej wieży we włoskiej Zatoce Poetów, Skola Tower, lub po prostu wieża świętego Jana Chrzciciela. Była częścią systemu obronnego już w XVI wieku. Oczywiście więcej historii przedstawimy Wam po drodze, a teraz rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i dajcie nam porwać się w wir wydarzeń. Arr, wilki morskie. Zaczynamy. My robimy desant, tylko musimy napompować kajak, a Łukasz zostanie na brzegu eksplorować to, co jest na tej większej wyspie. Palmaria to jest właśnie ta wysepka. Są dwie opcje, albo możemy dopłynąć na tą trójkątną wyspę, albo do portu. Do portu będziemy mieli o wiele bliżej, co nie? A on się zatrzymuje w jednym i w drugim miejscu? Nie, jest chyba oddzielny ten. Płynie tym, który będzie po pierwszy, prostu zaraz. nie? No. Za 10 minut wyjeżdżamy w epicką przygodę, bilety na trasę są już gotowe, ale najważniejsze jest to, że możemy wrócić w dowolnym momencie. Rejsy kursują co pół godziny, a my będziemy potrzebować masę czasu, żeby napompować kajak. Ewentualnie będziemy nocować. Albo będziemy nocować, albo kajakiem wrócimy, albo nie wrócimy. Step. Bardzo ładnie. Na pewno się zastanawiacie, dlaczego nie płyniemy na wyspy już bezpośrednio kajakiem, a to dlatego, że właśnie tędy pływają duże statki wycieczkowe i nie jesteśmy aż tak odważni, żeby dmuchanym kajakiem płynąć przez środek tej zatoki. Bambusy. Kuba wpadł na dobry pomysł, żeby zrobić z nich tratwę. Zobaczcie, tutaj są mieszkania prywatne. Ta ściana to właśnie element tego starego fortu. No i teraz pytanie, ile fortu uda się zurbeksować, a ile już tak jest przerobione na takie mieszkania, apartamenty i tak dalej. Jak rozkminialiśmy, to na pewno jest część opuszczone rzeczywiście. Tak, ale część opuszczona, część taka wycieczkowa. No. Też są takie typu muzea, coś na mamerki, na zasadzie czy wilczyszaniec, ale nadal będzie można zwiedzić tą dziką część. Dziko to jest tu, rosną oliwki. O, już się botanik włączył. Kuba dobrze zauważył, że Marina Military. Marina Militare to tak naprawdę stary bunkier, ale nas to nie interesuje, ponieważ Taki idziemy... albański, co? No, tą stroną. W Albanii taki bunkier co 20 metrów. Nie wolno strzelać, biwakować, jeździć na motorach, ścinać jakichś krzaczków. Słuchać głośno muzyki. Nie jest chyba. nic narysowane, że nie wolno kajakować. Ale zobacz, jest to radio. To znaczy, że głośno muzyki nie słuchać, czy nie rozmawiać przez radio? Żeby nie dodawać do Rosji, a trzeba tak żyć, żeby twoje nowe zakazy wchodziły, to zaraz to będzie kajak zaparty. Nie wolno dmuchać kajaków. Tak jak obiecaliśmy, pierwsze elementy urbexu już są, jest wejście oknem, ale skupmy się, dojście na plażę. Musimy napompować kajak, a później będziemy szukać portów, nie? Czyli zostawiamy obiekt, bo nas nie interesuje, są tu ważniejsze rzeczy. Nie interesuje, ale wrócimy. No interesuje, tylko że tu nic nie ma już. Albo znajdziemy ciekawsze. To trochę jak jakiś posterunek wygląda, bo obok jest zona militara, więc pewnie... No tak nie pasowało, No. Au! Nic sobie nie zrobiłeś? Nie, przyjechałem na kolano. Spoko. Kolano nie jest nam potrzebne. Trzymasz? To jeszcze drona ci podam. W ogóle fajnie, że robiliśmy jakieś testy tego, tylko od razu na żywioł, nie? To będzie ten. No to pompować i jelo, nie? Biorąc pod uwagę fakt, że za chwilę przyjdzie burza i centralnie tylko tutaj u nas, bo w całych Włoszech jest pięknie, to szybko dmuchamy kajak, chowamy wszystkie rzeczy elektroniczne do wodoodpornych worków. Może jak my będziemy na kajaku, to nam to obojętne, czy pada deszcz, czy nie, tak? No ale dron na przykład nie jest wodoodporny. Ostatnie przygotowania, ale chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz. Słuchajcie, jechaliśmy tutaj autostradą. No i zauważyłem, że Włosi mają naprawdę spoko ogarnięty system kas samoobsługowych. Ale wiecie, u nas jest coś podobnego, a ja uważam, że nawet o wiele lepsze. Bo nie trzeba otwierać okna. Słuchajcie, sprzedawaliśmy wam ten protip w jednym z ostatnich odcinków. Zasada jest prosta. Instalujecie apkę SkyCache, dzięki której podjeżdżacie, nie otwieracie okna, bramka otwiera się samoczynnie. A do tego przejazdy są o wiele tańsze. Na przykład Katowice-Kraków macie 4 zł taniej, a w 2 kierunki to już prawie dyszka. Dajcie nam jeszcze chwilę, aby wejść do kajaka w taki sposób, żeby od razu nie wylądować do góry dnem i posłuchajcie dalej.
Cała akcja ma również wydźwięk charytatywny. Na stronie Automatyczna A4 możecie wpisać swój numer rejestracyjny i wszystkie wasze przejazdy do końca września zostaną zliczone, a pieniążki przekazane na rzecz 2 schronisk dla zwierząt. To co, przybijecie łapę? Dzięki. Wracajmy teraz na kajak. O nie! Będę na jednym odcinku bez czapki. No na paru już byłeś. O nie, zaraz, że się łysiną. Dobra, słuchajcie, ustawiamy radia. Słyszycie tą burzę? No, lipa, co? No. Masz 6? Raz. W razie co radia, mamy też wodoodporne takie torby ze sobą. Dawaj, no. Raz. Raz, 2, 3. Działa. Raz. Działa. No to dobra, no to co? To my możemy się wodować, myślę. Tak. Co ty tworzysz? To nie... Ale nie wolisz tu z brzegu, żebyś miał łatwiej? Ale żebyśmy już tutaj nie mogli sobie A tak jak... Nie, no idzie. Podejdź. Jest git, trzymaj. Dobra, ja mogę tegować na razie. Za bardzo nie mam tu nóg wsadzić. No ja mam to samo, też siedzę, wiesz, w szadzie skrzyżnym. Weź tylko wiosło bardziej do przodu. Ej, Łukasz, tu możesz wejść. Słyszysz? Łukasz, tu możesz wejść, tu jest dziura. Słyszysz? Tu wejdź! On chyba nie słyszy, albo udaje. Mówię, że tutaj jest dziura, tu możesz wejść, bo tu jest wybita dziura. Chłopaki próbują się dostać na tą wysepkę Skola, na której jest wieża. Historię zaraz wam opowiem, a ja będę szukał innych elementów fortu, które są dookoła tej wyspy. Już dostałem od nich info na radiu, że tam jest jedna dziura, a mi się zrobił Iroquois. Lata 90. wiecznie modne. Słuchajcie, rozkmina jest taka, ponieważ Anglicy strzelali z tamtej strony i tam jest dziura od zatoki, to od tamtej strony jest teraz wejście, a z tej strony i tak nas nie będzie widać. Ale tu możecie zobaczyć fort, pozostałości fortu, gdzie będzie chodził Łukasz. Była to wieża obronna tego półwyspu, jakby to jest wyspa, więc tej części... Tego półwyspu. Tak, tego półwyspu za nami i mieściło się tam 8 osób. O kurczę, o panie. Przez to motorówkę. 8 osób, w tym dowódca oraz ten mistrz taki strzelniczy. Bombardiero. Do tego 6 ludzi, którzy obsługiwało aż 10 armat. I właśnie to służyło do obrony. Także jeżeli ta wyspa była takim portem właśnie obronnym, no teraz jest tutaj wojsko, jest tutaj park narodowy, jest to mocno turystyczne, a wiele domów po prostu jest przekształcone już na tereny prywatne. A są też takie elementy przyszłości, jeszcze takie totalnie zagrodzone, taka budka z cegieł. Zobaczcie, schody do nieba urbexu normalnie. Nic, tylko chodzić i iść na plażę. Ciekawe, gdzie dojdę, bo jak dojdę do ślepej ściany, to trochę słabo, bo nie chcę mi się zawracać. Generalnie nigdy się nie cofamy. Jak będę szedł cały czas prosto, to dojdę tam do was, gdzie wy jesteście? Jak będziesz szedł cały czas prosto, tak, to nas zobaczysz. Dojdziesz do winkla i nas zobaczysz. No to postaram się was złapać, może kamerą was ogram i tak dalej, nie? Weź może złapie się tego, tam płyń pod to. Nie no tu, dawaj, bo dawaj. Tu nie wyskoczę teraz, płyń pod tamto, bo go przebijesz. Nie przebiję. Nie wyjdziesz tutaj? Poczekaj, żeby nas nie wyrzucić. Albo pod ten metal i po nim sobie przejdziesz. Tutaj, żeby mógł się go będzie złapać. No już, czekaj, powoli, spokojnie. O. Nie siedź na tym kajaku, Konrad. Konrad. Dobra. Wiosło! Łapiesz? Dobra, mam. Uciekam teraz stąd, bo już żeśmy parę razy zahaczyli. Dobra, ja muszę tutaj uważać, żeby mnie nikt nie widział z tamtej strony, bo jest to strefa wojskowa. No i tak jak już mówiliśmy, powiedzieliśmy wam o najważniejszych rzeczach. Mianowicie kiedyś tutaj się mieściło 8 armat i służyło to tylko do obrony. Przepraszam, 10 armat i 8 osób tutaj służyło. To jest jakieś pomieszczenie. Zobaczcie, mewka już leży. Pamiętacie? Na torpedowni też było dużo nieżywych ptaków. No niestety trzeba uważać. To w ogóle są jakieś
Nie, tu nic nie ma. Podłączenia skrzynki z prądem. Kolejna mewa. Pusta skrzynia. Więc tutaj kiedyś były bezpieczniki. Podłączenie zapewne do tej latarni. Ja się zastanawiam w takim razie, czy ona w dalszym ciągu działa. Powiem wam, że mam trochę stresa. Bo jakby nie było, chodzę po części militarnej i nie mogę zrobić tak, żeby mnie ktoś zobaczył. I tutaj są te kolejna mewa. Zobaczcie, ile ich tutaj jest, nieżywych mew. Pytanie teraz, jak on do tego kajaka wejdzie. Najlepiej jakby wszedł po tym metalu i się spuścił na rękach. Chłopaki nie wiem gdzie są, ale człowiek sobie tak wędrował i zawędrował, jakieś schody znalazł. Ale cieszy mnie znak, że military, coś bardzo stary, czyli nie z tych nowych czasów. I to jest piętrowe, zobaczcie. Czekajcie, tylko lampę włączę. Trudno, jak będzie mnie widać, to będzie mnie widać. Tylko muszę uważać, bo to widzicie, to jest... zapomniałem słowa, to jest belka wzmacniająca strop, ona jest mocno przerzebiała. A mam dziwne wrażenie, że tutaj stąd rybacy wchodzą. Więc co najwyżej może rybaka spotkam, bo tu jest jakieś krzesełko, z którego bank ktoś korzysta. Ta na 100% tutaj była kiedyś jednostka wojskowa, tablica została, a tu jest jakiś składzik pewnie dla rybaków. Zobaczcie, zresztą to są stare sieci jeszcze. Jedno miejsce strzelnicze, broniące tej części. Jak się wyłonimy, to można zobaczyć strefę. Buty do wody to nie jest zbyt dobra rzecz, spinaczki. Najbardziej się zawsze tego boję, że wiecie, nagram cały materiał, dość dobry, a nagle podpłynie wojsko i wszystko nam zarekwiluje. Tego się zawsze boję. Stąd też muszę uciekać, żeby mnie żadna łódka nie zobaczyła, bo jestem teraz na świeczniku. Tam też w ogóle będę na bardzo dużym świeczniku. Dlatego to musi być szybka akcja. Wybijam się na górę, nagrywam to z góry. Kuba podpływa, wchodzę do kajaku i płyniemy już na wyspę. A kolejna sprawa, że to dopiero początek naszej wyprawy i głupio by było... Coś tam płynie. Nie wiem, w którą stronę. Czy to za mnie, czy przede mnie. Ale powiem wam, że żeśmy to zrobili, kurde, jak amatorzy. Chociaż w sumie my zawsze jesteśmy amatorzy. Widzicie, ta część tutaj kiedyś cała była, no jakby to wszystko było całością i z tamtej strony właśnie dostała strzała. Tu odpłyniemy tylko trochę od tych skał może. My to chyba trochę źle nazwaliśmy. To nie jest latarnia, bym to powiedział, tylko... Bo też to z tłumaczenia inaczej wynika. To jest taki punkt nawigacyjny dla statków, bo jak tylko odpłynę, to wam zaraz pokażę. Poczekajcie chwilę. Będzie to lepiej widać. I teraz jak się przypatrzycie o tam, u góry, to jest taki cycek, który mryga. I to jest właśnie taki, no jak to się nazywa? No błyskacz, tak? Że widać to z daleka. Tam jest dziura jedna, może tam właśnie bombardier stał i napierdzielał. A tam u góry jest ten cały fort i ta wyspa, gdzie chodzi Łukasz. Co jeszcze jest mega ważne dla mnie, jak wy wiecie dobrze, ja uwielbiam wodę i dla mnie takie właśnie wyprawy jak ta, czy na torpedownię, w Gdyni w Polsce, to ja uwielbiam takie rzeczy. I tak naprawdę mógłbym w tej wodzie spędzić długo czasu. Więc już od dawna, chyba ze 3 lata mieliśmy to miejsce na mapie i dopiero teraz się je udało nagrać. Widać mnie? W ogóle widać. Płynie statek, więc zaraz mnie będzie rzucać, więc zakładam kamerę na głowę. Oj, tutaj też coś płynie, więc lekka lipa. To tam podpłynę, zobaczcie jak to wygląda. Kolejne, jedno stanowisko strzelnicze. Kolejne stanowiska strzelnicze. Wiecie co? Muszę się stąd jak najszybciej urywać, bo na pewno statki większe, które przypływają tutaj, zgłaszają coś takiego wojsku albo policji, która tutaj podpłynie w parę minut,
Więc jak ten już mnie zobaczył, a niestety mnie pierwszy statek na 100% zobaczył, to zaraz będzie przypał. O, nawet ktoś coś krzyczał w moją stronę z tego statku, więc na 100%. Zaraz będzie przypał. Jakieś jeszcze blachy, belki. Mam nadzieję, że docenicie naszą wyprawę i kolejny desant przypałowy. Tak, wiele osób powie, przecież tam każdy może wejść. Owszem, możecie sobie ogarnąć tak jak my kajak, przypłynąć, ale zawsze istnieje właśnie to niebezpieczeństwo, że może was złapać wojsko i będzie to koniec waszej włoskiej wyprawy. A my to chociażby teraz ryzykujemy, żebyście mogli to spokojnie w domu oglądać, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, ciśniemy do 1 000 000, więc będzie nam naprawdę miło, jeśli zostawicie i docenicie chociaż to, co tutaj robimy. Jak jeszcze nie macie tej subskrypcji, dzięki Bogu zawrócili, bo już się bałem. Ale muszę się stąd zawijać, no naprawdę mi widać. Szafa najprawdopodobniej właśnie, ona służyła kiedyś do tego, żeby oświetlać tą latarnię. Teraz już za wiele nie zostało. Bo nie mam od dłuższego czasu kontaktu z chłopakami, więc gdyby coś by mi się stało, na przykład zapadłem się z tą podłogą, to nie wiem, czy by mnie znaleźli, bo nie wiedzą, gdzie ja jestem. Zobacz, widok na zatoczkę z balkonu. Bo na tym radiu coś nawija, próbowałem się złapać kontaktami z chłopakami. Zobaczcie, jaka łazienka. Zew natury. Sobie robisz, co masz zrobić i przy okazji delektujesz się ptakami, śpiewem i świeżym powietrzem. To jest ekologia. Tak się dba o ekologię, ale pokręciłem się chwilę tutaj. Generalnie budynek jest zdewastowany. Prawdopodobnie to były właśnie jakieś stare koszary albo coś takiego. Albo nie wiem, sztab czy coś, Włosi gadają cały czas na radiu. I przez to też nie mogę się z chłopakami dogadać, więc ja stąd powoli wybijam. Powoli stąd wybijam. I idę szukać chłopaków, tak żeby się gdzieś zobaczyli. Także elo. Poczekaj. No już. Sekunda. I od razu siadaj. Dobra, jest git, jest. Odpływamy, odpycham się. Uważaj na głowę. Trzymaj kija. Przybij piąteczkę. Udało się. I lecimy. Weź sobie tylko tego stąd. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej wieży Skola Tower, albo inaczej całej Zatoce Poetów. Kończymy poetycko, skradająco, urbeksująco, pływająco, także dajcie łapę w górę. Pamiętajcie o tym, że na 1 000 000 subskrypcji, wycieczka do Czarnobyla. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!